Nowe, szokujące fakty o przerażającej zbrodni, której dopuścił się proboszcz jednej z mazowieckich parafii. Chodzi o podpalone ciało 68-latka znalezione na drodze w powiecie grójeckim. Podejrzany przyznał się do winy i usłyszał już zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O motywach makabry w Lasopolu Jacek Gasiński. Kogoś zabili. Ale I spalili. W niewielkim Lasopolu pod Grójcem od wczoraj nie mówi się o niczym innym jak o makabrycznym odkryciu dokonanym w czwartkowy wieczór na wąskiej drodze prowadzącej ze wsi do głównej szosy. Ślady zbrodni są wciąż widoczne. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok okazało się, że ofiara spłonęła żywcem, że nie obrażenia, jakie miała na ciele, były przyczyną śmierci. Przyczyną tą były obrażenia oparzeniowe obejmujące około 80% powierzchni ciała pokrzywdzonego. Przy spalonym mężczyźnie znaleziono kanister i nadpaloną siekierę, którą wcześniej zadano mu cios w głowę. Ale to nie znalezione na miejscu przedmioty, wśród nich sztuczna szczęka zgubiona przez sprawcę, szybko do niego doprowadziły. Zidentyfikowany został pojazd, który pojawił się w okolicy miejsca, gdzie doszło do ujawnienia zwłok już na tym etapie w nocy. Zatrzymany w związku ze sprawą 60-letni duchowny proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach pod Tarczynem przyznał się do winy i opowiedział śledczym, jak doszło do zabójstwa i dlaczego. Pokrzywdzonym jest mężczyzna w wieku 68 lat, osoba bezdomna, znana zatrzymanemu. W tle zbrodni mieszkanie, które zamordowany miał wcześniej przepisać na księdza, a teraz zażądać wywiązania się z obietnicy opieki i dachu nad głową, do czego duchowny zobowiązał się, przejmując lokal od starszego o 8 lat znajomego mężczyzny. ogólnie nie miał pochlebnej opinii. Nie był przychylny i pomocny. Metropolita archidiecezji warszawskiej w sprawie zbrodni wydał specjalne oświadczenie, w którym między innymi przeprasza i prosi o wybaczenie. Jestem przybity i zdruzgotany wiadomością, że jeden z moich księży brutalnie zamordował człowieka ubogiego i bezdomnego. Nie mam odpowiedzi na żadne pytanie zaczynające się od słowa dlaczego. Archidiecezja warszawska będzie w pełni współpracowała z organami ścigania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej zbrodni. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią proboszcz z zarzutami zabójstwa został zawieszony, a gdy okazało się, że swoją ofiarę spalił żywcem, prokurator zdecydował się na zmianę kwalifikacji czynu. Były proboszcz usłyszał zmieniony zarzut. Prokurator przedstawił Mirosławowi M. zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, dokonanego w następstwie urazów zadanych pokrzywdzonemu. Sprawcy grozi dożywocie. Prokurator zawnioskował o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla podejrzanego 60-latka. Cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy. W sumie ten krótki reportaż, który zobaczyliście, powiedział wszystko, wyjaśnił wszystko. No ale ja nie byłbym sobą, gdybym do tego ogródeczka nie wrzucił swojego kamyczka, co niemniejszym dzisiaj uczynię. Ale zanim zacznę swoje delikatne złośliwości, chciałbym wszystkim podziękować, rzecz jasna, za wczorajszego live'a. Jak zawsze, przemiło, świetnie spędziłem z Wami ten czas. Także już dzisiaj też zapraszam na następną niedzielę. No i podziękowania jednej osobie anonimowej za postawienie mi kawki na słupi. No i Tobie, kolego Paul, za tak hojny datek. Nie wiem, czy to jest na kawkę, czy na papierosy, czy po prostu chcesz iść do nieba. Jeśli chcesz iść do nieba, wielewny Zbyszek Ci to załatwi. Tak czy inaczej, Paul, ogromne dzięki za tak hojny datek. Dobra, teraz przejdźmy do naszego bohatera. Moi drodzy, pasterz, przewodnik duchowy, osoba duchowna, obsługa naziemna tego, co jest na górze, czyli Boga, proboszcz z Tarczyna, zabił znajomego siekierą, chociaż nie do końca siekierą zabił. Następnie oblał jego ciało łatwopalną cieczą i podpalił. Chrystianizacja pełną gębą. Ja bym to raczej nazwał zwykłym bestialstwem. I tak się zastanawiam,
Czy teraz, nie wiem, PiS, Konfederacja będą walczyli o wyrzucanie wszystkich księży z kraju, a ten cały śmieszny ruch obrony granic przypilnuje, aby duchowni nie przyjeżdżali do Polski? No w końcu no tak bestialski mord powinien z tej prawej strony mieć jakąś odezwę, ale czy ma? Dowiecie się dzisiaj. Ktoś by mógł powiedzieć, no sceny jak z jakiegoś, nie wiem, horroru lub filmu sensacyjnego Wegi. Ale to jest, moi drodzy, prawda, to jest życie, to jest Grójec. Ksiądz, spalony samochód, siekiera, porąbane i spalone przez księdza zwłoki. No oczywiście ksiądz wziął się za chrystianizację Polski i swoich owieczek. No ale cóż mogę powiedzieć? Więcej faszystów, polityków PiS na ambonach. No sprawy idą, moi kochani, w dobrą stronę, czyli szczęść Boże. Czyli tak, ksiądz rąbie starszego człowieka siekierą w głowę podczas kłótni o dożywotnią opiekę nad nim w zamian za mieszkanie. No i podpala jeszcze na wpół żywego nieszczęśnika. Rzecznik archidiecezji warszawskiej łaskawie oświadczył, że jeśli będzie taka konieczność, to zatrzymany ksiądz zostanie zawieszony. No kuźwa, powiem wam, jestem w szoku, że on od razu nie został przeniesiony na inną plebanię, co w kościele jest no niemalże standardem. No ten proboszcz jako duchowny, prawy człowiek przyznał się do zabójstwa 68-letniego znajomego, którego podpalone ciało znaleziono w zeszły czwartek wieczorem na drodze w powiecie grójeckim. Zeznał, że jechali samochodem drogą przez pola i się kłócili. Kiedy sprzeczka eskalowała, duchowny wyjął siekierę i uderzył w nią tą siekierą go w głowę, tego znajomego, a następnie podpalił, gdy ten jeszcze żył, po czym odjechał. No, przekazała tu prokuratura w Radomiu. Wiecie co? Mnie zastanawia jedno. Kto kuźwa jeździ samochodem z siekierą? Jak to kto? Ksiądz proboszcz, moi drodzy, ksiądz proboszcz. Moi drodzy, a teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. No, to znaczy tego nie musicie sobie akurat wyobrażać, że ksiądz zabija siekierą kolegę, od którego miał przejąć mieszkanie, po czym podpala zwłoki. Ale wyobraźcie sobie, że zrobiłby to jakiś emigrant z Afryki lub Ukrainiec. Jakiej histerii dostałby ten tak zwany prawy sektor? Ile by było ujadania? Telewizja za rubliki by to przerobiła na dramat narodowy. A może powinniśmy my, jako obywatele, nie wiem, wznosić hasła stop napływowi Watykańczyków do Polski, stop przemocy emigrantom z Watykanu. Ten Klecha, morderca, zwyrodnialec, ugodził siekierą i podpalił jeszcze żyjącego człowieka. I teraz tylko czekać. Na razie pisowcy, Konfederacja, ten prawy sektor, jak powiedziałem, dziwnie na ten temat milczy. Jeśli coś wspominają, to tak wiecie, omijają szerokim łukiem ten temat. Ale kiedy w tym pisko-katolandzie uznają, że to, nie wiem, uznają to za obronę przed atakiem na Kościół, że w ogóle tego księdza aresztowali, że to jakiś lewacki, wściekły atak na Kościół i na samego Boga, bo, bo
Jak można zatrzymać, wsadzić do więzienia księdza? Mamy XXI wiek. Żyjemy w takim kraju, a nie innym. Żyjemy w Polsce. Dlaczego w XXI wieku trzeba całować księdza w dłoń? No, kiedyś wam o tym już mówiłem, kiedyś wam pokazywałem filmik, co Klecha mówił. Bo przez dłonie kapłańskie działa łaska Boża i sam Bóg. Bo w momencie całowania dłonie księdza są nie tylko księdza, ale też i Chrystusa. Bo za całowanie dłoni kapłańskiej jest przypisany odpust, bo te dłonie są życiodajne, jeśli chodzi o łaski. Stopy zresztą też. No kurwa, przepraszam, w chuj życiodajne. No, tego księdza proboszcza ręce, no jeśli przez tego księdza, dobrodzieja, proboszcza przemawiał sam Chrystus i dawał w ten sposób odpust, waląc siekierą w łeb i podpalając jeszcze żywego człowieka, no to powiem wam, że niezłą obsługę naziemną ma ten ich Jezus. I zaraz pewnie będzie, że to jest atak na Kościół, że ja bluźnię, że atakuję katolików i samego Jezusa. Ale powiem tak, jeśli przez moje słowa Jezus czuje się urażony, to niech wytoczy mi proces i niech mi udowodni, że jest urażony. Ale nie jakieś oszołomy katolickie, tylko niech sam Jezus mi to udowodni i niech ten sam Jezus mnie oskarży. No ale moi drodzy, czego my się możemy spodziewać po tym, nie wiem, zacofaniu katolickim, że tak powiem? Przecież w Polsce żyją ludzie, którzy, nie wiem, nie jedzą mięsa w piątek, bo to grzech. Ale to jest nieważne, że ojczulkowie w Dąbrowie Górniczej prawie zaruchali chłopa na śmierć. Ty pamiętaj, grzeszniku, że w piątek masz nie jeść mięsa, bo to grzech. Klecha zarąbał, podpalił Bogu ducha winnego człowieka. Ale ty pamiętaj, zwykły śmiertelniku, że masz przestrzegać przykazań boskich. To jest, powiem wam, paranoja. Było w serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Ale żeby nie było, moi drodzy, że ta prawa strona no nic o tym nie wspomina, bo skłamałbym. O tym, że ksiądz dziabnął siekierą mężczyznę, oblał go benzyną i podpalił, no telewizja za rubliki oczywiście o tym poinformowała. O tym makabrycznym morderstwie. No, z wyjątkiem małego faktu, że uczynił to ksiądz katolicki. No ale tutaj nie powinniśmy, nie możemy się temu dziwić, bo tak jest z każdą informacją tej szczujni w tym tak zwanym medium, a bardziej nazwałbym w tej kloace pisowskiej. Jak nie skłamią wprost, to przemilczą albo po prostu nie dopowiedzą. To już jest norma i to już raczej nie zaskakuje. Zresztą Kościół robi dokładnie to samo. Na przykład tych przykładów można by było mnożyć. No tutaj nie chcę rozmydlać, że tak powiem, tego tematu księdza dobrodzieja, podpalacza, killera. Ale na przykład ksiądz z Gdyni oskarżony o wykorzystywanie seksualne nastolatki i maturzystki. Wtedy arcybiskup powiedział, że to było tylko macanie. Ugryzłem się w język, chciałem coś powiedzieć, ale dobra, lećmy dalej. Może dodam do tego jeszcze naszego ojczulka, inwestora Tadzia, zawsze biednego.
Pamiętacie jego tekst „A któż z nas nie ma pokus”? Pytał kiedyś ojczulek Tadzio inwestor Rydzyk, gdy broniono księży oskarżonych o pedofilię i kradzieże i nadużycia. Dzisiaj ksiądz Mirosław M., ten tak zwany duchowny, który miał się opiekować bezdomnym 68-latkiem w zamian za zapisanie mieszkania, rozwiązał problem po katolicku, czyli siekierą w łeb i podpalenie. I tak jak wspominałem, podczas tej kłótni wyjął siekierę, rozłupał mu głowę, potem, gdy mężczyzna jeszcze żył, oblał go benzyną czy tam jakąś łatwopalną cieczą i podpalił. Zostawił płonące ciało w lesie. Zamiast opieki morderstwo, zamiast sumienia ogień i ucieczka. Kościół teraz składa ręce i prosi Watykan o laicyzację. No to przypomnijmy jeszcze raz. A któż z nas nie miał pokus, moi drodzy? Kto z was nie miał na myśli ochoty starszemu człowiekowi rozłupać siekierą głowy, podpalić go półżywego i zostawić w lesie płonącego? Niech pierwszy rzuci siekierą. Ale tak na poważnie, kogo jeszcze usprawiedliwią z tej pokusy? Ojcze Tadeuszu, pora na wystąpienie, najlepiej na Jasnej Górze i powiedzieć swój własny tekst. A któż nie ma pokus pierdolnąć siekierą starszego człowieka w głowę i go podpalić? Skoro ksiądz może, to jest przewodnik duchowy, to jest wysłannik Boga, ma konsegrowane ręce, dłonie, które trzeba całować, więc do dzieła, ojcze inwestorze, czy obrońcy Kościoła i tak dalej. I tak, wiem, często to powtarzam w tym materiale i będę często powtarzał, bo takie bestialstwo trzeba, piętnować, żeby każdemu w głowie się wyryło, co tacy ludzie, przewodnicy duchowi, którzy powinni być w miarę nieskazitelni, co wyprawiają. Czyli ojciec dobrodziej, ksiądz proboszcz, zarąbał człowieka siekierą, ale nie do końca, bo jeszcze żywego oblał benzyną i podpalił. Cóż za miłosierdzie, cóż za akt łaski, współczucia. I nie, moi drodzy, nie był sprawcą żaden emigrant, tylko ksiądz, 60-letni proboszcz parafii w Szybkach. A dlaczego? Ano dlatego, bo mężczyzna, z którym ten sługa Boży znał się 25 lat, przepisał na niego swoją nieruchomość i domagał się od księdza spełnienia obietnicy zawartych w umowie, czyli zapewnienia mu mieszkania i opieki do końca życia. Ale ten dobrodziej, proboszczunio, zabrał mężczyznę na przejażdżkę swoim samochodem, żeby z nim, jak twierdzi, porozmawiać na temat swoich zobowiązań. Ale tak na wszelki wypadek oczywiście wziął ze sobą siekierę i karnister benzyny i zapałki. Bo kto z was na co dzień nie wozi w samochodzie siekiery, benzyny i zapałek? Ale jaki morał tej całej historii? Moi drodzy, taki. Uważaj, komu przypisujesz swoje mieszkanie, bo możesz potem nie tylko wylądować w DPS-ie, jak w przypadku Alfonsa, ale nawet przypłacić za to życiem, z siekierą w głowie i podpalony przez ojca dobrodzieja. O, zobacz, księdzu widocznie benzyna się skończyła. Ale żeby nie było, tęgie mózgi, oczywiście z tej prawej strony, ci od gaśnic Braunowie, konfederaci,
No, same tuzy intelektu wypluli z siebie na temat tego zabójstwa siekierą. I tutaj zacytuję. Powoływanie się na jednostkowy przypadek jest po prostu niepoważny. Jest manipulacją. Czyżby? A ja mam pytanie. Pamiętamy, jak ten Kolumbijczyk zabił tą młodą kobietę, jakie były protesty, jakie było oburzenie z prawej strony. To teraz ja się pytam, gdzie, nie wiem, w najbliższą niedzielę planowane są marsze przeciwko bestialstwu reprezentantów obcego państwa, mam na myśli tu państwo watykańskie, na obywatelach polskich. Czy będą takie protesty, gdzie i kiedy? No bo przecież jest niedopuszczalne, żeby reprezentanci obcego państwa gwałcili, molestowali nasze dzieci, mordowali naszych obywateli. No Polska dla Polaków. To nie jest wasze hasło? Dlaczego na jedne bestialskie morderstwa ta prawa strona przymyka oko, udaje, że tego nie ma, a na inne robi zamieszanie na cały kraj? Ale jeszcze jedną uwagę chciałbym wam tutaj przekazać, która mi tak przyszła do głowy i myślę, że jest to całkiem sensowne. W związku z tą całą sytuacją z ojcem dobrodziejem uważam, że prokuratura rejonowa dla Gdańska Śródmieście powinna umorzyć postępowanie w sprawie przejęcia kawalerki 80-letniego pana Jerzego przez tego pisowskiego kandydata, znaczy prezydenta elekta Nawrockiego i jego małżonkę, którzy nie stosowali takich argumentów jak nasz ojciec dobrodziej, jak ten wspaniałomyślny duchowny. No, powiem wam, że pan Jerzy musi, to trzeba przyznać, moi drodzy, i tutaj naprawdę ukłony dla pana Alfonsa, no bo sami przyznajcie, jakież to szczęście ma ów pan Jerzy, który wylądował tylko w DPS-ie, że po dokonaniu darowizny domu w zamian za opiekę, no właśnie trafił do tego DPS-u, a nie z siekierą w głowie i wysmażony na skwarkę. Także no tutaj pan elekt z małżonką naprawdę duże wyrazy szacunku, jednak ksiądz dobrodziej poszedł o krok, a może 2 kroki dalej. A może też powinniśmy, moi drodzy, jak to przystało na prawdziwego Polaka, katolika, patriotę, być solidarnym z ojcem dobrodziejem, proboszczem. W końcu ten człowiek niby miał mieszkanie, ale go nie miał. No, ksiądz proboszcz przy pomocy siekiery i karnistra benzyny po prostu skrócił cierpienie tego nieboraka. Także może tak pisowcy lubią właśnie takie, jak tu widzicie, plakaciki murem za Mateckim, murem za Romanowskim, to może teraz solidarni murem za proboszczem. No bo czemu nie? No, u pisowców to jest bardzo modne, także myślę, że ta grafika właśnie tej prawej stronie bardzo się spodoba i powinna ją rozpowszechniać. Gdzie się da i jak się da. No i tym apelem myślę, że zakończę ten dzisiejszy materiał. Rzecz jasna, piszcie, komentujcie, oceniajcie. Być może nie mam racji, być może przez moje usta wychodzi wściekły atak na Kościół, na Boga, bo jak to można brzydko mówić o księdzu dobrodzieju, czy o Bozi i tak dalej. No.
emigranci B, ale świry z siekierami w sutannach są cacy. Także brawo, brawo prawica, jesteście zajebiści, naprawdę. Ale liczę na to, że jakiś marsz zorganizujecie, że nie jesteście takimi pieprzonymi hipokrytami, za jakich was mam. Także tyle, dzięki. Paul, jeszcze raz ogromne dzięki za tą wpłatę, no i tobie anonimie, kimkolwiek jesteś. I co, ja was zapraszam na kolejny materiał, a na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Z Pana Boga to są tylko straszne rzeczy. Straszne rzeczy. Na Ukrainie czy w innych stronach świata jest wojna, bo ci ludzie nie wierzą w Boga. Bo ci ludzie bez Boga idą w kierunku szatana. I szatan powoduje takie straszne rzeczy.